Witajcie serdecznie moi drodzy widzowie. Dokładnie 10 lutego miałem okazję po raz pierwszy zobaczyć na żywo najnowszy model francuskiego producenta, Renault Austral. Pozostańcie proszę koniecznie do końca filmu, ponieważ dowiecie się wielu, myślę, że przydatnych szczegółów dotyczących tego pojazdu, a o których wcześniej jeszcze się nie dowiedzieliście z innych materiałów na YouTube. Jestem przekonany, że rozwieję kolejne wasze wątpliwości dotyczące tego modelu. Zatem nie przedłużając, zaczynamy! Na początek kilka słów na temat stylistyki tego pojazdu i tego, jak wygląda w rzeczywistości versus zdjęcia. I tak, sama bryła osobiście bardzo mi się podoba. Jest masywna, muskularna. Znajdziemy tutaj wiele przetłoczeń. Proporcje są zachowane odpowiednio. I powiem Wam, że pojazd wygląda bardzo dobrze, szczególnie na 19 lub 20-calowych kołach. I odnoszę wrażenie, że spokojnie mogły być nawet na 21-calowych, zyskując jeszcze kilka dodatkowych procent do zajebistości. Osobiście nowy Renault Austral na żywo wygląda dużo lepiej niż na zdjęciach. Oczywiście to jest moje zdanie. Słuchajcie, czas na kolory. Jak wiadomo, kolor to kwestia gustu. I powiem Wam o moich wrażeniach i odczuciach. Zatem widziałem ten pojazd w takich kolorach jak czerwony Flame, niebieski Iron, szary Schist, czarny Etoile, biała Perła i szary Schist satynowy. I tak, z całą pewnością osobiście przypadł mi do gustu kolor niebieski Iron. Poniekąd dlatego, że jestem zwolennikiem tego koloru. Ponadto miałem już ten kolor na kilku moich pojazdach. Jest świetny i uważam, że pasuje do tej bryły. Z kolei kolor czarny wygląda elegancko, szczególnie w połączeniu z elementami chromowanymi. Jednak w tym kolorze pojazd robi się optycznie mały. Ponadto nie widać na nim tych wszystkich charakterystycznych przetłoczeń. Biała Perła wygląda obiecująco, tak świeżo, czysto. Czerwony Flame z kolei osobiście mi nie pasuje do końca do tego auta. Widziałbym tutaj bardziej bordowy, ciemniejszy kolor. Słuchajcie, jest jeden kolor, który wyrzucił mnie z obuwia i to dosłownie. Jak mówię teraz o tym, mając już w głowie ten kolor, aż włos na całym ciele mi się jeży i dostaję gęsiej skórki z ekscytacji. A to wszystko za sprawą zupełnej nowości w gamie Renault koloru szary Schist w satynie. Powiem Wam, że żadne wideo, zdjęcie nie odda tego, jak ten pojazd prezentuje się w tym kolorze. Lakier ten naprawdę robi niesamowite wrażenie. Zobaczcie, jak uwydatnione są wszystkie przetłoczenia nadwozia za sprawą tego lakieru. Brakuje mi aż słów. Pojazd ten koniecznie musi być w kolorze szary Schist satynowym, żeby wyglądał na 110%. Jednak powiem Wam, że to nie jest tania impreza, bowiem sam lakier kosztuje opcjonalnie 7500 zł i dodatkowo jesteśmy zmuszeni dołożyć 3700 zł za czarny dach. Zatem robi nam się kwota 11 200 zł. Jednak powiem Wam, że dla takiego efektu warto dopłacić. W gwoli przypomnienia, lakier ten dostępny jest wyłącznie w odmianie eSprite Alpine w wersji Techno i Iconic. Rozmawiałem z wieloma osobami i wszystkim jak jeden mąż to zestawienie kolorystyczne przypadło do gustu. Mam jednak dla Was bardzo dobrą wiadomość, szczególnie dla tych, którzy planują zakup nowego Renault Austral, a nie chcą dopłacać takiej kasy do tego koloru. Jest całkiem ciekawa alternatywa wyboru lakieru szary Schist w połysku. Lakier ten wygląda bardzo dobrze. Tutaj zapłacicie jedynie 3000 zł, więc względem satyny macie zaoszczędzone 4500 zł. Dodatkowo, jeśli poprzestaniecie na jednokolorowym nadwoziu, czyli bez dachu czarnego, zaoszczędzicie kolejne 3700 zł. Zatem oszczędność będzie spora, prawda? Jako ciekawostka, lakiery dla Renault dostarcza firma XL. Kilka słów na temat lakieru satynowego. Satynowego. I proszę zapamiętajcie to. To nie jest matowy lakier, a satynowy. Jako ciekawostka, lakier matowy i satynowy są to dwa różne rodzaje wykończenia powierzchni. Różnica polega na połysku. I tak, lakier matowy jest całkowicie matowy i nie odbija światła. Daje on gładką powierzchnię bez blasku.
Z całą pewnością jest to dobry wybór, jeśli chcecie uzyskać elegancki, nowoczesny wygląd i uniknąć refleksów świetnych na powierzchni. Natomiast lakier satynowy jest połyskujący, ale nie jest tak błyszczący jak lakier błyszczący metalizowany. Ma delikatny połysk, który dodaje powierzchni delikatnego blasku, ale nie jest tak błyszczący jak w przypadku lakieru błyszczącego. Jest to dobry wybór, jeśli chcecie uzyskać subtelny blask na powierzchni bez odbijania się w niej światła. Ponadto lakier satynowy ma większą odporność mechaniczną i chemiczną od lakieru matowego, a tym samym odporność lakieru satynowego na te czynniki jest taka jak lakieru metalizowanego. Zatem mamy w satynie dwie korzyści: nowoczesny, elegancki wygląd jak lakieru matowego i odporność metaliku. Super! Warto również wiedzieć, że na satynie względem metaliku nie będzie widać tak zarysowań. Jest to oczywiście podyktowane mniejszym odbiciem światła. I słuchajcie, tak jak wspominałem, w gamie Renault lakier satynowy pojawia się po raz pierwszy właśnie w modelu Renault Austral. To potraktujcie jako ciekawostkę. Tym samym Renault powiedziało pierwsze słowo w tej kwestii. Jednak powiem Wam, że nie ostatnie i to na pewno dopiero początek. Ponieważ w planach są już kolejne kolory satynowe, jak chociażby biały. Zatem zapowiada się bardzo ciekawie. To tyle, słuchajcie, informacji dotyczących kolorów nadwozia i lakierów. Na szczególną uwagę zasługuje również oświetlenie pojazdu. Zobaczcie, tak prezentuje się przednie oświetlenie w pełni LEDowe, dynamiczne kierunkowskazy i sekwencja powitalna, jak również pożegnalna. Robi to naprawdę duże wrażenie. A tak prezentuje się tylne oświetlenie w technologii LED, morowane z efektem włókien 3D i dynamiczne kierunkowskazy. Warto również wiedzieć, że Renault Austral jest pierwszym modelem marki, w którym została zastosowana nowa modułowa platforma CMF-CD. Na tej platformie powstał już Nissan Qashqai w ramach aliansu. Niebawem na tej samej bazie zostanie oficjalnie zaprezentowany większy pojazd o nazwie Espace. Pierwsze przebitki niedawno pojawiły się w internecie. Teraz czekamy na oficjalną prezentację i ujawnienie modelu, która ma mieć miejsce najprawdopodobniej na jesieni tego roku. A w przyszłym roku możemy poznać jeszcze większe auto zbudowane na tej platformie, ale tu już ma być potężny pojazd. Nowy Austral to drugi model marki, w którym pojawia się nowe logo. W woli przypomnienia pierwszym był Renault Megane E-Tech. Pojazd przeze mnie już przedstawiony. Na kanale znajdziecie oczywiście filmy z prezentacji tego pojazdu. Moi drodzy, czas na wnętrze. Z całą pewnością tutaj czuć tę nowoczesność. Przede wszystkim za sprawą potężnego obszaru dwóch połączonych ze sobą w kształt odwróconej litery L ekranów. Na mnie osobiście ekrany robią piorunujące wrażenie. Tutaj warto wiedzieć, że kokpit, deska rozdzielcza i ekrany są takie same jak w znanym już elektrycznym Megane E-Tech. Z taką jednak zmianą, że tutaj zobaczcie, pojawia się wysoki, szeroki tunel środkowy, gdzie w połączeniu z dzielonym podłokietnikiem sprawia wrażenie już auta klasy premium. Takie jest postrzeganie całego wnętrza nowego Renault Austral. Poprzez jakość użytych materiałów, odpowiednie spasowanie ze sobą elementów jest dużo wyższa wartość postrzegana. Obcując z tymi materiałami odniosłem wrażenie, że są bardziej przyjemne i miłe w dotyku niż te zastosowane w poprzednich modelach Renault. Tutaj jest naprawdę bardzo dobrze i powiem Wam, że ten pojazd aspiruje już do modeli klasy premium. To jest oczywiście moje zdanie. Fotele przednie są bardzo wygodne, odpowiednio wyprofilowane z bardzo dobrym trzymaniem bocznym. Ponadto fotel kierowcy może być wyposażony w elektryczną regulację w 6 płaszczyznach wraz z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego. Mamy również pamięć ustawień i masaż. Jest to standardowe wyposażenie wersji Iconic i Sprite Alpine. Opcjonalnie możliwy do zamówienia w wersjach Techno i Sprite Alpine. Zagłówki też są dobrze wyprofilowane. Ponadto w wersjach i Sprite Alpine odnajdziemy logo submarki. Powiem Wam, że jak pierwszy raz usiadłem w nowym Renault Austral, poczułem się jak w domu, jak w takim bezpiecznym moim azylu, gdzie mogę zasiąść na mojej wygodnej kanapie zwanej garażem, to tylko dla wtajemniczonych, zatem ci, co mają wiedzieć, to wiedzą, o czym mówię, więc usiąść na niej wygodnie, poczuć ten relaks, odprężenie. Wiecie, mówię o takim miejscu, gdzie można odnaleźć spokój, wyciszenie i uciec od tego całego zgiełku. Takie wrażenie odczuwam siedząc właśnie w tym pojeździe. Zajmując miejsce po stronie kierowcy czuję się wręcz otulony tym całym wnętrzem. Fotelem z dobrym trzymaniem bocznym, tym miękkim boczkiem drzwiowym, gdzie opieram lewą dłoń, tym szerokim tunelem środkowym podzielnym podłokietnikiem z wyścielanym miękkim materiałem, gdzie z kolei spoczywa łokieć mojej prawej ręki, tym potężnym wyświetlaczem, gdzie jego środkowa część odpowiedzialna za multimedię jest skierowana w moim kierunku. Krótko i na temat, bo zauważyłem, że odpływam. Czuję się w tym wnętrzu idealnie, tak jakbym sobie tego życzył. Mówiąc to, uwierzcie, po raz kolejny przez moje ciało przechodzi gęsia skórka. Poziom ekscytacji tym pojazdem sięga zenitu i to naprawdę.
O wnętrzu, moi drodzy, mógłbym się rozwijać bez końca, opowiadając Wam o każdym detalu i elemencie napotkanym tutaj. Jednak uważam, że to nie teraz czas i miejsce, ale uwierzcie mi, temat jest rozległy. Myślę, że jeszcze nie raz będę miał okazję opublikować dla Was materiały wideo z tego pojazdu i uzupełniać o kolejne ciekawostki i informacje, bo tutaj jest naprawdę o czym mówić. Będąc we wnętrzu z takich mega ważnych rzeczy, na szybko przekażę Wam, że system multimedialny OpenR opiera się na systemie Android Automotive, czyli taki, jak odnajdziecie w telefonach, tyle że w wydaniu dla pojazdów. Jako ciekawostka istnieje możliwość wyposażenia tego pojazdu w hand-up, który ma przekątną 9,3 cala i odpowiednie wskazania wyświetlane są teraz na przedniej szybie, sprawiając tym samym wrażenie, jakby informacje te znajdowały się w odległości około 2 metrów od wzroku kierowcy. To jest pierwszy model w gamie Renault z tego typu hand-upem. Kilka słów o drugim rzędzie siedzeń. Powiem Wam, że miejsca z tyłu jest naprawdę dużo, szczególnie za sobą swobodnie usiądę. Nie dotykam kolanami oparcia fotela przedniego. Miejsca nad głową mam dużo. Tutaj jako ciekawostka tylna kanapa może posiadać regulację wzdłużną w dużym zakresie, podzieloną na 1,3 do 2:3. Ponadto warto wiedzieć, że jeśli zamówimy pojazd bez regulowanej kanapy, dostajemy więcej miejsca nad głową w drugim rzędzie. Zyskujemy około 7 cm więcej, to jest całkiem sporo. Dzieje się tak, ponieważ regulowana tylna kanapa posiada po prostu system mocowania i regulacji, co zajmuje więcej miejsca. Zatem warto na to zwrócić uwagę. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć, to to, że nowy Austral może być wyposażony w elektrycznie bezdotykowo otwieraną tylną klapę. Idealnie. To rozwiązanie doceni wiele osób. O korzyściach tego rozwiązania chyba nie muszę już mówić, prawda? Renault Austral ponadto może być wyposażony w pełne LEDowe oświetlenie LED Matrix Vision. Co prawda oświetlenie to było już dostępne w ostatnim wydaniu Talismana i S-Passa, jednak ten element został teraz unowocześniony. System ten wyposażony jest w matrycę złożoną z 12 modułów LED, dostępnych w każdym reflektorze. Posiada oczywiście funkcję wycinania wiązki światła, po to, żeby nie oślepiać innych użytkowników drogi, zachowując oczywiście optymalny poziom bezpieczeństwa i doświetlenia. Powiem Wam, że jeśli ktoś z Was dużo i często podróżuje w nocy pojazdem, to ten element koniecznie powinien znaleźć się w Waszym samochodzie. I to bezsprzecznie. Mówimy tutaj o mega dużym poczuciu bezpieczeństwa. Warto za tę opcję z całą pewnością dopłacić. Kolejny element, o którym chcę powiedzieć, to dach panoramiczny, stały z elektrycznie odsuwaną roletą. Powiem Wam, że ten dach rozświetli całe wnętrze pojazdu. Miałem okazję przez chwilę podróżować na tylnej kanapie i efekt tego szklanego dachu jest powalający. Moi drodzy, teraz pora na moje pierwsze wrażenia z jazdy tym autem. Miałem okazję pojeździć nowym Australem w wersji z silnikiem 1.3 TCE 140 koni, sprzężony z manualną 6-biegową skrzynią i silnikiem 1.3 TCE 160 koni, sprzężony ze skrzynią CVT. Obydwa silniki oparte są na technologii Mild Hybrid, czyli tzw. miękkiej hybrydy. Najpierw biorę na tapet silnik 140 z manualną skrzynią. Jest to idealny kompromis do jazdy pojazdem po mieście i na trasach zgodnie z obowiązującymi przepisami i do normalnej, spokojnej i bezpiecznej jazdy. Jest to poprawna jednostka silnikowa, skrzynia pracuje bardzo dobrze. Teraz pozwólcie skupię się na drugiej dostępnej jednostce 160-konnej sprzężonej ze skrzynią CVT i powiem Wam od razu, miałem potężne wręcz obawy. Czy ten rodzaj skrzyni sprawi się, czy nie będzie zawodu? Szczerze Wam powiem, że miałem ogromne obawy o tę skrzynię. Oczywiście pamiętajcie proszę, dzielę się z Wami moimi pierwszymi odczuciami. Po pierwszej jeździe Australem z CVT nie mogłem wyjść z podziwu. I powiem Wam, że nadal nie mogę wyjść z podziwu, a od mojej pierwszej jazdy minęło już prawie 10 dni. Renault w tym zakresie, mogę powiedzieć, odrobiło lekcję. I to poważnie. Mamy tutaj do czynienia ze skrzynią CVT nowej generacji. W skrzyni tej została zastosowana nowa technologia zmniejszająca tarcie, nowy system zarządzania hydrauliką, gdzie otrzymujemy dwie pompy oleju, mechaniczną i elektryczną, jak również nowy system kontroli zaworów. Skrzynia ma teraz krótszy łańcuch i nowy system z szerszym zakresem biegów o 14% względem poprzedniej generacji. Skrzynia ta działa teraz zupełnie inaczej niż dotychczasowa skrzynia CVT, a to również za sprawą unowocześnienia sterowania i oprogramowania. Mamy tutaj zaprogramowane zachowania skrzyni, tym samym
samym skrzynia ma 7 przeprogramowanych biegów. To wszystko daje poczucie korzystania ze skrzyni jak z klasycznego automatu. Warto wiedzieć, że pojazd z tym silnikiem sprzężony z automatem daje możliwość żeglowania. Oczywiście jest to możliwe w przypadku odpuszczenia nogi z pedału przyspieszenia i włączonego systemu stop-start. Słuchajcie, nie będę się teraz zbytnio rozwodził na temat tej skrzyni, ale powiem wprost. Ta skrzynia działa jak tradycyjny automat, jak do tej pory EDC. To jest niesamowite. Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane. Ta skrzynia pracuje fenomenalnie dobrze. Jazda jest komfortowa, płynna, a zarazem dynamiczna. Słuchajcie, nie musicie mi wierzyć na słowo, nawet nie oczekuję tego od Was. Jedyne, czego oczekuję, to to, że koniecznie zabierzecie swoje 4 litery na jazdę próbną tym pojazdem i to koniecznie. I to niezależnie od tego, czy chcecie nabyć taki pojazd, czy też nie, ale warto zobaczyć, jak to wszystko działa i jaki jest tego obecnie level. Ja będę czekał na Wasze komentarze pod tym właśnie filmem dotyczące Waszych wrażeń i odczuć. Jestem bardzo ciekawy, czy podzielicie moje opinie, czy też macie zgoła inne wrażenia i odczucia. Zatem wiecie, co macie robić. Moi drodzy, to dopiero pierwsze wideo z całej serii filmów poświęconych nowemu modelowi francuskiego producenta. Moje pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Do tego stopnia, że zacząłem już zbierać pieniądze na ten pojazd. Może powiecie, że zwariowałem, ale tak właśnie jest. Niebawem na moim kanale pojawią się kolejne filmy z prezentacji tego pojazdu. Zatem grzecznie czekam na udostępnienie mi pojazdu, tak żebym mógł się z Wami podzielić kolejnymi informacjami i ciekawostkami. Już teraz koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia niebawem. Cześć!